zamk. O, zamykamy drzwi. Słuchajcie, właśnie sobie rozmawiamy, bo czekaj, która jest godzina? 9:25. W ogóle witamy w kolejnym dniu z Ameryki na takiej vlogowym. Nie wiem, co dzisiaj będzie. się okaże. Będzie Orlando na pewno. Będzie bo Orlando, będą pewnie stare auta, będą jakiś, chyba stary park rozrywki zaliczymy, nie? Tak, no to nas jakoś zainteresowało w takim starym stylu, więc myślę, że to będzie takie w klimacie. Tak, to jeszcze... Tam jest cała masa w ogóle parków rozrywki, nie? No jak tutaj przyjechać do Orlando, można tydzień siedzieć i codziennie być w innym parku. Tak, no ja znalazłem to właśnie Muzeum Motoryzacji, że też jest jakieś tam eksponaty warte $200 milionów. No ale nie da się wszystkiego zaliczyć. No nie da. No my postawiliśmy na ten centrum przestrzeni kosmicznej, to będzie jutro, więc no jak gdyby... To też, no. No i to będzie wypas. No ale ja mówię Orlando. Aha, no tak. Bajking to już inna bajka. No, trzeba by tu z tydzień posiedzieć w tym Orlando. No. Może kiedyś jeszcze tu przylecimy. Ale w każdym razie jeszcze chcieliśmy powiedzieć, że właśnie fajnie, że my sobie z takiej slow life USA robimy, nie? No właśnie tak rano leżałam, dzieci jeszcze oglądały jakąś bajkę tutaj sobie po amerykańsku. My mieliśmy chwilę, żeby tam też odsapnąć. To mówię, kurczę, jakie to fajne, nie? Wstajemy sobie rano, zjemy śniadanie, dzieci mają właśnie chwilę bajki, my sobie tam się ogarniamy i zaraz wsiadamy do auta i jedziemy dalej. I to jest też takie, nie? Życie w drodze. No ja to lubię bardzo. Mało bagażu, szybko spakować i kolejne miejsce. Tak, ale bez pośpiechu, że właśnie mamy tam gdzieś tam ileś rzeczy zrobić naraz, tylko na jak coś nawet tam tak. nie zdążymy, to coś, no dokładnie, albo coś odpuszczamy, chociaż albo coś ja dodajemy. Że odpuszczanie czegoś to dalej mnie boli. Nie. No ja dzisiaj odpuściłem to Muzeum No Motoryzacji. ja wiem, ja wczoraj odpuściłam już Manaty drugi raz, no ale no właśnie, tak człowiek musi. Tu jest tyle atrakcji, bo że to tak jak nawet ja jadę i tu są auta, tu jest jakaś wyprzedaż garażowa, tu są starocie, tu są Harley'e, tu są stare ciężarówki i to jest wszystko ciężko, nie? Zwłaszcza, że tak, no ty masz swoje jakieś miejsca, które chcesz zobaczyć, ja mam swoje, dzieci mają swoje, dzieci chcą na basen, no tak jak wczoraj, nie? Wieczorem już dobra, to dzisiaj wracamy i dzieci niech się trochę pokąpią, bo przecież ciągle o tym mówią, więc jak gdyby to pogodzenie potrzeb też jest ważne, że bierzemy wszystkich pod uwagę, nie? No, dokładnie. No i dlatego wszystkiego się nie da. Ja się cieszę, bo wczoraj właśnie te samochody, ciężarówki, tutaj, bo tu jest koło tego motelu jest parking i fajnie tam porozmawiałem, pooglądałem, jeszcze poza anteną pogadałem z tymi właścicielami. Fajnie. No, dzieci były zadowolone, bo się pokąpały, Marcin był zadowolony, bo... No ja też się pokąpałem, tutaj tak, nawet też prawda. w miarę taka była ciepła woda, chociaż mi jakieś muszki pokryzły. No właśnie były jakieś małe, upierdliwe muszki i kąsały, Marcin miał cały plec. No, ja już właśnie przez nie uciekłam, bo mnie kurzały. Dobra, lecimy, słuchajcie, dzisiaj zaczynamy kolejny dzień w Stanach. Jest naprawdę ekstra, polecamy. Jak ktoś lubi takie życie w podróży, to fajnie. Świetnie. Dobra, wyjechaliśmy z motelu, mamy 69 mil, godzina 20. Tak to wygląda trasa. Jedziemy i zobaczymy, jaka dzisiaj przygoda nas spotka. Dzisiaj ma być piękna pogoda, nie? 28 stopni, najcieplejszy dzień. No, dlatego założyłem żonobijkę. Znaczy wyciętą koszulkę. O, jest Orlando. Powiem wam, że jednak super się też jeździ. Ja się bałem tutaj tego ruchu drogowego. A tak są wszystkie zjazdy, są po prostu oznaczone. Numery, tutaj mamy numer na nawigacji, jest numer na znaku nad drogą, na znaku obok drogi, więc to jest super oznaczone. Tak samo te skrzyżowania 4 razy stop też jest bardzo... Jak już się wie, o co chodzi, zapomni się o zasadzie prawej ręki, tylko właśnie kto pierwszy podjeżdża, ten rusza i to jakoś tutaj sprawnie, fajnie chodzi, bardzo mi się to podoba. Sam, ale aha, dobra. Jedzie z tym, Ale lusterko. z namiotem. Przerwa na Bike Week. Zobaczcie, jaka tutaj ciężarówka, pomoc drogowa. Świetne też te pomoce są. Tak patrzę, mamy 23 mile. Zrobiliśmy od ostatniego tankowania 271 mil i jest mniej więcej połowa zbiornika, więc myślę, że na zbiorniku można z 600 mil zrobić spokojnie. Będziemy chyba tankować dopiero po Daytonie, już wracając do Miami.
Jesteśmy, dojechaliśmy. O, tu widzę jakieś motele. Leci Elvis. Haha. Walnęliśmy się tylko, znaczy ja się walnąłem w noclegu dzisiaj i trochę gdzie indziej, 40 minut stąd zarezerwowałem. Napisałem do bookingu, czy jest możliwość anulowania, bo tu niestety ta opcja miała przedpłatę, no zobaczymy co odpiszą. A jak nie, to pojedziemy tam, gdzie zarezerwowałem. Zobaczcie, cała masa kołpaków. Old Town. Haha, tu leci cały czas muzyka taka dosyć znana z lat 50., 60., więc... No, tutaj w tym miasteczku była cała masa takich sklepów w różnym klimacie fajnym, dużo różnych koszulek. Tutaj akurat nie były zespoły. O, mają duże rozmiary, 2X i 3X. A tutaj masa samochodzików na wystawie. I stare miasto, właśnie całe, zobaczcie, taki Main Street, czyli ta główna uliczka. Idzie się, my byliśmy z samego rana, więc jeszcze było mało ludzi. O, takie ławeczki z pick-upów przerobione, świetnie to wyglądało. I tutaj w środku królestwo Marilyn Monroe i Elvis. O, teraz żałuję, że dolara nie wrzuciłem, żeby posłuchać tam Elvisa, ale i tak tutaj cały czas muza, musiałem to wyciąć, bo po prostu Elvis leciał i to takie znane przeboje, więc zaraz by tutaj mi wycięło. Ja już zrobiłem z tego shorta, bo zobaczcie tutaj ile fantów, skarpetki, buty, kubki z Elvisem, solniczki, pieprzniczki, no wszystko co tylko może być i niesamowita lada tutaj z tego samochodu zrobiona. Te sklepy z gadżetami, no mają tam w Stanach naprawdę rozmach i jest tego całe mnóstwo. Koszule $22. Można sobie coś takiego. Ciekawe, na jakichś targach staroci pewnie można taniej coś takiego dostać. Ale tutaj jest, pocztówki, w jakim roku się urodziłeś? Na 82. One są wszystkie lata. Star Warsy. Aerosmith. Bad Company. Cały ten? Cała ta lada jest po prostu zrobiona z samochodu. Cały bok. Tu taki chyba dom strachu. Tutaj patrzcie, Bulik. Kapitan Morgan. Tam widać z tyłu karuzela. O, tu można kupić tablice różne. O, i tutaj te ławeczki są niesamowite. Chevrolet. O, jaki złomek! Strzelnica. Ale no. A, to jest... O matko! To krzesło elektryczne. Ale się wystraszyłem, Janek też. O. Czy tutaj kopalnia złota jakaś? Płuczka? Coś w tym stylu? Można coś wypłukać? O, jest jakiś... Można kupić woreczek z minerałami i sobie płukać tutaj. No, często można w tych sklepach też właśnie jakieś stare auta zobaczyć. To jest chyba jakaś replika, przynajmniej kabina odbudowana, no ale fajnie to wygląda. Tutaj różne modele, czy Indian 38 rok i modele silników. Zobaczcie, tutaj jest taki silnik. Ja go kupiłem kiedyś za 50 zł na Świebockim, a tutaj chyba za $120 taki silniczek jest. No i masa szyldów oczywiście, już znacie z poprzedniego wyjazdu te wszystkie sklepy. O, tutaj można sobie legitymację Zombie Hunter i różne inne legitki kupić dla jaj. Cała masa tych gadżetów, więc jak się tam wpadnie, to można miliony. O, jak ktoś lubi popcorn, Wow, to królestwo popcornu. królestwo popcornu. Hello!
Ile smaków popcornu. O matko. Ile smaków. Barbecue nawet jest popcorn. Ale tutaj smaku, ale tutaj tak samo tych jest cukierków różnych, nie? Taki wielki tor kartingowy z różnymi poziomami. $29 widzicie cały dzień. Ale no u nas dzieciaki są za małe na takie atrakcje. Myślę, że fajnie by było tutaj sobie pojeździć. Karuzela ze starymi samochodami i z Elvisem. Haha, rock and roll. No niestety Janek jest za to za mały. Rewelacja. O, i tutaj są te kartingi. O, ale tu coś przejechało przed chwilą. O, tu jakieś kościotrupy. O, elegancko, jak u nas w stodole prawie. O, tu jest salon świetny. Gdzieś musimy wykombinować taką beczkę. Na razie zamknięte tutaj. Dynamity. Musi być pewnie też wieczorem fajnie, jak to się wszystko świeci. O, tutaj taki wielka łapa. Można maskotki łapać. Baron Plains. Ja zawsze lubiłem salony gier. We Wrocławiu lubiłem sobie pochodzić. Nie zawsze miałem kasę, żeby w nich pograć, ale lubiłem się patrzeć. No, na cały taki wielki salon tylko jeden flipper. Już coraz mniej można ich spotkać, chociaż w Orlando, w muzeum, tam dziś było ich chyba 150. Dzieciaki nie mogły się zdecydować, ale w końcu na samoloty poszły. $7 sztuka, nie doliczają tu podatku. No, dzieciaki gotowe. Ja też się boję. Ja się nadaję w ogóle na kaczki, ale to i tak się boję na kaczkach nawet. Ja nie chcę. No, zobaczymy. No. Ty, może bym dał radę na tym. No, tak. Raz mnie Kamila namówiła na jakąś karuzelę, to ledwo przeżyłem. Can you take his hat? Jest, okej. Trzeba wciągnąć czapkę. Tu mamy Harley'ę, tu mamy Mustanga. Tu mamy nie wiem co. Tu mamy jakiś też nie wiem co. Tutaj. Idziesz na motocykl? Okej. Ła. Zaplątałem się tutaj. Widać, że stare te karuzele, ale fajny klimat mają właśnie, nie Kamila? Na zbiorniku spróbuj nacisnąć. Na zbiorniku, nie wiem, zobacz. Może trąbi. Uhu. Naciśnij. Wczoraj przewoził ten tir takie wielkie opony, ale te jeszcze są większe, zobaczcie na to. Ja mam 2 metry i nie wiem, no troszkę ponad połowę tutaj sięgam do tego. Haha. Ale numer. Jeszcze jeden sklepik. O.
Hipisowski, fajny klimat. Znaczy znaleźliśmy fajne takie sukienki z grzybami. Same duże jakieś duże rozmiary, nie? Małe garbusy, o takie są u mnie w sklepie. Na motozloty.com można nabyć. O, tutaj jeszcze jest jakiś taki kowbojski sklepik. Są jakieś klamry fajne po $20. Ale słyszę za tym, że ktoś słucha polskiego radia. Ciekawy jestem, czy jakiś Polak. O, tutaj są bluzy z Bike Quicku 44 z tego roku. No, tam chwilę pogadałem, 32 lata chyba prowadził ten biznes i chce wrócić do Polski. A teraz słuchajcie, podjechaliśmy w kolejne miejsce, gdzie są food trucki różne z jakimś jedzonkiem. O, to wygląda fajnie, jakiś taki. Zobaczymy jeszcze dalej. No, ja myślałem, że to tylko tutaj. Tu jeszcze jest cała jedna uliczka food trucków. Ale fajnie. Wanda są, o, patrzcie, u Wandy można tu zjeść. Wandas. O, tutaj ten ice stream, taka przyczepa fajna, przerobiona. Mini donuts. O matko, ile tutaj jest tych food trucków. Zagłębie. Ale tutaj klimat, patrzcie jaki food truck. U nas się dopiero tworzą takie miejsca. Ciekawy jestem, co zjem. Już jestem głodny. 13:21. O, brazylijski food truck. Ten za 15 patrzę. Bardziej taki. Aha. Widzieliśmy No, krewetki. O, fajny ice stream. Przyczepa z lodami. O, różne posypki. Tutaj takosy. Co mamy? Mięsko? Na spróbowanie. O! Dobra. Zobacz, Jenio. No, mięsko pyszne tutaj, no. Wiecie, mięsko pyszne, ale ostatnio byliśmy na takich pierogach. Są pierożki. O matko. Patrzymy tutaj za tym, gdzie... Zobaczcie, bo tutaj jest ten Kennedy Space Center na jutro. Ja zobaczyłem, że na mapie, że tu jest to nawet fajny nocleg, że niedaleko, a tu się okazuje, że to jest 42 minuty drogi, no. No trudno. Wyszła mała na pół, czy... Aj. Zobaczymy, co jest w środku, czy mama tam... Mięsko. Dobra. Dobra? Fajne ciasto takie inne. No właśnie, raz ty coś zjesz. No. Ojo, Janio! Janio się zdenerwował. Tato przełamie. Co? Zobaczymy. Jedz, Dobre, Ania. pyszne. Ja szukam czegoś dla nas. Zobacz jakie naleśniki. Ciężko się zdecydować, powiem wam. Ale te pierożki pyszne. O, tutaj takie sushi ładne. Tutaj obok napis, taka wielka hala, flea market. Popatrzcie, co tutaj jest. O, są po 13. Ale słuchajcie, u nich ten flea market
To wygląda tak, jak u nas są hale, nie wiem. We Wrocławiu to jest takie, nie wiem, hale targowe, coś takiego, nie? Że są po prostu sprzedawcy, sprzedają nowe rzeczy. Nie są to jakieś duże sieciówki, tak jak w galeriach, tylko takie małe sklepiki. Nie wiem, u nas było Zielińskiego kiedyś. A co tam jeszcze może być takiego? Taki trochę jakby targ. Trochę jakby targ po prostu, nie? Ale pod dachem. To się nazywa to flea market. Bo u nas jednak te flea markety, te targi to bardziej, że ktoś lud z domu sobie sprzedaje różne rzeczy. A tutaj też są, ten jeden odcinek też tam był, gdzie ludzie coś tam sobie sprzedawali. Nabyłem tam chyba te gumy Elvisa Presleya. No, tu sobie wybrałem coś takiego, ale niestety nikogo nie ma. Tu zrobiliśmy już drugie kółeczko. I chyba będę musiał burgera znowu zjeść. Podniesiesz mnie, jak to będzie. Tu może jest fajne jedzenie, ale jak widzę jakieś właśnie menu, że jest mofongos i nie wiadomo, nie ma zdjęcia, no to już problem się robi, żeby coś zamówić. O, tu jest jakiś taki wielki burger za $10. Dobra, może tego spróbuję. Wszystko to... Hello? Yes. Oh, maybe I choose. One of this one? O matko, nie wiem czy tu widać jaki on jest wielki. To jest jakimś tym, z ananasem jeszcze. I cebulka. To wygląda trochę jak nasza ta pita, albo ten jak napchają, tak nie? Albo knysza. Ale dobre. O matko, ile tam jest tej? Cebulka to jest, nie wiem co to jest. Ser może. Nie, to jest jakiś taki pokruszony, jakby chipsy chyba. 1 000 000 kalorii. No, muszę dużo kroków robić teraz. To będzie... Zobaczmy raz co powie Kamila. Co? Może lepiej nie. Smakuje ci? Nie, ale dobre faktycznie. No. Nie no, to będę tak przejedzony tymi burgerami, no ale muszę korzystać. To ostatni tydzień. Jak to jest napisane? No i powiem wam, że rewelacja. Szczególnie ten ananas w środku zrobił robotę. Ja lubię akurat nie ananasa, tak samo tą pizzę hawajską, więc niektórzy pewnie mnie przeklną albo przechrzczą. Ale nie, naprawdę dobre. Kamila wybrała caciapa con questo de mano. Nie wiemy co to dokładnie jest, ale na pewno będzie pyszne. Placów taki. No, ciekawe co to jest. Placów, jakieś takie ciasto kukurydziane chyba, nie? O, i są sosy. A ja już tutaj patrzę, bo... Czekaj, dobra. Żeby nie było, że ty też coś zjesz. O. I co? Ser tam Dobre jest jakiś, ciacho. nie? Bo na razie spróbowałam same ciasto. Co? No. Dobra? A co Też to za ma ciasto? 1 000 000 kalorii. Kukurydziane jakieś. Aha. Coś zupełnie Każdy zjadł coś innego. innego, no ale fajnie lubimy tak popróbować smaki. A tu patrzę z Orlando. Jedziemy dzisiaj do Chcesz Melbourne. spróbować? I tu jeszcze do Fat Donkey na lody. Wyjeżdżamy z Orlando, a jutro, nie, pojutrze, nie, to już jutro, nie? Bo tu później mamy Janek, chcesz spróbować? Kennedy Space Center, NASA i lecimy już do Daytony. Helenko, chcesz? Tam to będzie dopiero się działo. Zobaczcie, tu jedziemy, 3 pasy są dla SunPassa i dla innych aplikacji. A jak nie mamy tego SunPassa, czyli takiego tokena jakby w aucie, no to trzeba zapłacić gotówką, ale tu jest tyle różnych płatności, że w sumie to jest pierwsze miejsce, gdzie widzę, że są takie bramki jak u nas na autostradach, a większość to wszędzie są aplikacje, trzeba na stronę wejść i wpisać numer tablicy rejestracyjnej. No ale właśnie to już najlepiej z firmy albo wypożyczającej auta, albo właśnie w tej aplikacji Turo, tak jak my żeśmy wypożyczyli, to tam już od razu było, że jest SunPass zainstalowany i na koniec wyjazdu dostaniemy fakturę za te wszystkie. Jestem ciekawy w sumie ile zapłacimy za tę autostradę i mosty łącznie. Wow, dojechaliśmy. Mieliśmy trochę stresującą lekko sytuację, bo wjechaliśmy na jakieś drogi płatne tutaj z Orlando
na tej miejscowości, gdzie jesteśmy. Jak zawsze był ten SunPass, to tutaj jest jakiś e-pass. Można było płacić kartą, znaczy gotówką, ale było też pay by plate, czyli taki, że po prostu można jechać. My to przyjechaliśmy, później się okazało, że jednak to trzeba opłacić. Więc lekka panika, tam zapłaciłem w jednym miejscu. No ale pan wytłumaczył, że to pójdzie po prostu, przyjdzie faktura i tam, nie wiem, zamiast $1 zapłacimy $2, więc to nie jest tak jak u nas, że jak Orlen wprowadził opłaty na 4, że tam bez opłaty to było, nie wiem, z 500 czy 1000 zł kary, więc mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, idziemy się zalogować do hotelu. No, zalogowałem się. Tak to wygląda. Tutaj trzeba było zapłacić kartą, depozyt i wszystko. No już mamy mapkę. Do 11. Jutro musimy rano się wylogować. Idziemy zobaczyć, jak wygląda pokój. O. No, to takie 2 pokoje? O. Co tu? 3. Dzisiaj $160 tu kosztowało. Tak to wygląda. O matko, jaki ciężki. Te plecaki, ciekawe jak się załadujemy na powrót. Czekajcie, dzieciaki. Aha. A, tu jest taka niby kuchnia. A to są 2 łazienki. No. A, bo to była taka opcja, że jest jedno duże łóżko i jest taka kanapa, no ale to stwierdziliśmy, że nasza 5 to już ciężko będzie się, szczególnie, że nie wiem, czy to jest rozkładane. Nie, rozkładane. Może byśmy się pomieścili. Męczyła mnie ta opłata drogowa, czy tam faktycznie naliczą tych kar i widzę, że tutaj jak mamy ten e-pass, bo tu są różne jakby firmy, które pobierają opłaty drogowe. Ale wychodzi, że na początku myślałem, że ten SunPass jest wszędzie, bo tam jak z Miami, okolice, wszędzie to działa. Tutaj jak już Orlando. O, jesteśmy tutaj w motelu. Jak jest Orlando, to jest ten e-pass. Jak jest paid by plate, czyli płacimy za tablicę, to tu widzę, że naliczają tak. Generowana jest miesięczna faktura za przejazd, która jest wysyłana pocztą do zarejestrowanego właściciela pojazdu. Płatność należy uregulować w ciągu 30 dni, aby uniknąć naruszeń opłat drogowych i kar. Stawki pay by plate są 2-krotnie wyższe niż stawki elektroniczne. Najlepszy, jak żeby zaoszczędzić, załatwić naklejkę e-pass, jest bezpłatna i można doładować ją gotówką. Ciekawe, czy na pierwszej bramce może tak można było zrobić. Plate to jest tablica rejestracyjna, nie? Czyli opłata za tablicę. Te tablice są sczytywane i tak samo jak w SunPassie, ale o, tutaj nie wiem, czy będzie widać, na naszym Suburbanie jest u góry taka naklejka SunPass. I już z tą naklejką po prostu na koniec, tak właściciel nam samochodu powiedział, że na koniec wynajmu przyjdzie po prostu faktura za te wszystkie opłaty, ile tam żeśmy przejechali i będziemy musieli to zapłacić. Tutaj jedną opłatę tam z $1.75, czyli jeżeli chyba z 5 takich bramek albo 6 przejechaliśmy, jeżeli jest 2-krotnie powiedzmy, no to będzie tam, nie wiem, no niedużo, a już spanikowałem, że po prostu to będą jakieś duże kary, więc jest wszystko ok. W sumie fajnie, że to jakoś tak pomyśleli rozsądnie, a nie, że jakoś jest... O, ptaszek. Dzień dobry, panie ptaszku. Jadę jeszcze na pocztę, mam do wysłania jedną pocztówkę, tym razem tylko jedną. Ostatnim razem wysyłaliśmy chyba około 100 pocztówek do widzów. A, tu świeci słońce strasznie, czekajcie, sobie tutaj. O. No ale tym razem już tej akcji nie robimy. Ale powiem wam, bo jechałem teraz takimi uliczkami różnymi, gdzie są domki i temat, ostatnio Łysy mi mówił, nie, że w Stanach nie ma tych chodników. No i faktycznie na jakichś takich małych osiedlach nie ma tych chodników, no ale jeżeli mamy jakąś główną drogę, to są te chodniki. Tylko że tu od każdej nieruchomości są gdziekolwiek, żeby dojść, to są duże odległości. Są różne firmy, które też mają potężne, każdy jakby taki budynek, bo to jest ta siatka ulic jest taka kwadratowa, więc
wszędzie można łatwo dojechać i teoretycznie dojść też, ale o, tutaj ktoś jedzie na rowerze sobie. Ale pokażę wam zaraz te osiedla, jak będę wracał, takie bez tych chodników. I tam w sumie te chodniki faktycznie chyba nie są potrzebne. O, a na pewno by sporo kosztowały. Zaraz zobaczę, czy tu jest ta poczta. Zaraz wracam. O, druczki jak na polskiej poczcie. Zobaczymy, ile Bitel kosztuje znaczek. Jakie fajne znaczki. O, te fajne, kolorowe. Będzie znaczek do Polski $1,55, czyli jakieś 6 zł. To tyle co znaczek chyba w Polsce kosztuje, nie, w Polsce chyba 5 zł kosztuje już, Jezu, nie wiem, już dawno nie wysyłałem przez to, że ta poczta u nas działa tragicznie, ale do Stanów znaczek to chyba z 15 zł jakieś wysyłałem, więc tutaj dużo lepsze ceny na pewno. I pamiętam, że dosyć szybko to przyszło, dobra, jedziemy. Myślałem, że miałem nawet taki pomysł, żeby zrobić, nie wiem, jakąś, bo wtedy żeśmy bezpłatnie wysyłali te znaczki. Teraz myślałem, że może jakąś taką w stylu, nie wiem, zrobić opłatę, kup mi kawę czy coś w tym stylu i wyślemy to, ale ostatnio było tak dużo tego, tak dużo czasu zajmowało to pisanie tych kartek, adresy i to wszystko, więc w tym roku jednak nie ogarniemy po prostu tego, a chcemy tu chwilę sobie jeszcze podpoczywać, jak mamy wolny czas, nie? Pod podróż. I teraz jak za chwilę będzie, jutro mamy to Kennedy Center, czyli NASA, tam cały dzień, a później Bike Week, więc na tym Bike Weeku też będę miał masę roboty. Czekajcie, gdzie tutaj ja mam? Aha. Gdzie jest mój hotel? Dobra. Gdzie jesteśmy już na takiej dróżce właśnie osiedlowej, gdzie nie ma chodników. Tu jest 25 mil, czyli jakieś tam 40 km około można sobie jechać, więc wszyscy jeżdżą powoli. O, tu jakiś zbiór różnych rzeczy gościu ma. Ale te domy w większości od frontu właśnie nie są ogrodzone, więc tu można podjechać. Dopiero jakby to ogrodzenie jest troszeczkę w dalszej części. O, czekajcie, tu jeszcze sobie pojedziemy w lewo. O, tu można? Chyba można. Stoją tutaj różne rzeczy na zewnątrz, więc widać, że się nie boją, nie wiem, że to coś zginie, czy... Więc myślę, że bezpiecznie. I jak ludzie chodzą, to po prostu chodzą sobie drogą. Ale no nie wiem, tak jak u nas na Praczach w niektórych miejscach też nie ma wszędzie chodników. A tutaj myślę, że to by była strata po prostu pieniędzy, gdyby tu musieli robić chodnik. Za to jest bardzo ładnie i schludnie wszędzie. Te trawniki są przystrzyżone. Zobaczcie, o, tutaj ktoś sobie ma hamak, fajnie wisi. O, czasami stoją motocykle albo jakieś samochody zabytkowe sobie trzymają tutaj na tych podjazdach. Są często kosze właśnie do koszykówki. Fajnie to tutaj. Dobra, jedziemy. I tutaj nikt nie jest tak, że ktoś właśnie jeździ szybko, no bo dosyć szybko to się też kończy taka szybka jazda, bo dostajesz kilka mandatów. A nie wiem, w Polsce jednak jeszcze jest takie coś jakaś taka mania łamania tego prawa, nie? I wtedy czujemy się, jak nie wiem, uda nam się pojechać szybciej albo coś zrobić, że jesteśmy tacy cwani. O, tu jakaś zabytkowa fura też. Jakiś Ford. A tutaj widać, że dużo osób jednak nie kombinuje i tak jak policja jeździ po miastach, a na autostradach ten State Trooper. Oni mają takie fajne radiowozy, są czarno-białe. No jeszcze nie widziałem, tam 1 czy 2 przypadki widziałem, że kogoś zatrzymali i sprawdzali rzeczy. O. Nie ma też tutaj informacji o tym, że jak wejdziesz, to cię zastrzelą. O, jakaś stara przyczepa tam stała.
W większości osób, jak właśnie podchodzę i zagaduję, to są przyjaźni nastawieni, pytają się, skąd jesteśmy, co jakiś dziwny język. O, a ja lubię sobie tak jeździć po takich zagajnikach, bo tutaj czuję tą prawdziwą Amerykę. Bo jeżeli wyjeżdżamy na ten główny drogi, jak mamy mało czasu i sobie zakładamy, że jedziemy do Stanów właśnie na tydzień albo na 2 i chcemy zrobić milion rzeczy, bo myślimy, że to jest na mapie takie bliskie odległości, a to są potężne odległości i właśnie z miejsca A do miejsca B chcemy jak najszybciej dojechać, strzelić sobie fotę, odkreślić, że już byliśmy, nie wiem, w jakimś parku narodowym, powiedzmy, no to wtedy lecimy autostradą i wtedy nic kompletnie nie widzimy. A jadąc sobie, jeżeli mamy więcej czasu, to można wybrać te mniejsze, nie autostrady, tylko takie też drogi tam 2- czy 3-pasmowe, ale to już nie są, one przyjeżdżają przez miasta, większe, mniejsze i wtedy widzimy po prostu, co tu się dzieje, jak ci ludzie żyją, jak tu jest fajnie. Dużo widzę, że tych flag jest amerykańskich. O, jakieś grille sobie robią, coś tam grzebią tutaj jakiś kamper taki fajny. No. Dobra. Kończę na dzisiaj, bo to już dzisiaj taki będzie chyba długi odcinek, ale tak chciałem sobie coś tu pogadać. Dawno nic nie gadałem. Ile ja mam tutaj? 5 minut do hotelu. Dzisiaj jeszcze się przekąpiemy w tym basenie, bo dzieciaki chciały. No i jutro cały dzień intensywnie, więc kolejny film. Patrzcie, kura! No fajnie. Tutaj nawet kurki są. O, tutaj jakiś wyborca Trumpa mieszka. Aha, to jest w ogóle jakaś woda i takie miejsce do grillowania. Dużo jest takich, że właśnie stoliki, grill. No w weekendy jest fajnie, bo można... Są różne takie pikniki, nie? Że jakieś różne stowarzyszenia organizują. Na ostatnim razem, jak byliśmy tu w Stanach, jak oglądaliście tamtą serię, o, jest hello, to jest ten stop z 4 stron. I to też jest fajne, bo kto pierwszy dojedzie, ten się zatrzymuje. Z pierwszej wycieczki do Stanów tam też żeśmy trafili na taką imprezę. O, muszę tu zawrócić, bo coś. Trafiliśmy na Party Rentals, ale numer. Na imprezę jakiś taki piknik patriotyczny, czy coś w tym stylu, jakieś różne stowarzyszenia robiły. No to też jak z filmów takich amerykańskich. No i to jest właśnie fajne, że możemy w każdej chwili się zatrzymać. Nie mamy nic tak, że musimy być o którejś tam, bo noclegi wykupujemy zazwyczaj w tym samym dniu. Jedyny problem z noclegami to był właśnie w Miami. Tamte noclegi są drogie i lepiej sobie wcześniej coś zarezerwować, a tak to tutaj w większości tam na bookingu jest bardzo dużo tych różnych rzeczy. Dobra, ja sobie jadę do hotelu i się z wami żegnam. Pa, pa! To jest chłopaki z Tennessee od hydrantów. Niezły tutaj mają bajzel z tą farbą. Słuchajcie, byliśmy na basenie, popływałem z dzieciakami. Teraz jeszcze lecimy na lody, więc odpaliłem na chwilę kamerkę. Zobaczymy, jak te lody będą wyglądały. Dojechaliśmy już na lody. Zobaczcie jeszcze tego Mustanga. Ciekawe, który to rocznik. Może będzie gdzieś właściciel. Fajny taki kremowy kolor. Super. A tu zobaczcie te lody w babeczce. Ale to fajnie. No. Zobaczymy. O. Tu jakie lody. Oreo. Jak to takiego zakręconego, chyba dużego. Tak jak wiele lokali w Stanach jest drive-in i zobaczcie, ile aut tutaj czeka po lody. A tutaj my tylko w kolejce do okienka. O, ja na swojego jeszcze czekam, ale już Kamila dostała.
Dzieciaki, pokażcie te małe lody. Jak to wygląda. To takie. Jeszcze taki, Helenka ma taki. Super, nie no, ta babeczka, taki amerykański fajny, nie? Motyw. 1924 rok. Z tradycjami. Kolejka tutaj strasznie długa, udało nam się jakoś, że doczekaliśmy, zobaczymy ten mój teraz jak będzie wyglądał. O, ja sobie wziąłem takiego loda. Ale tutaj super. Aha. Super ten background. I to tato ma. Ja sobie wziąłem z automatu, mam jakieś takie fajne wspomnienia z tymi włoskimi lodami. Straż pożarna. Możesz, no. Puść na te lody. Jest godzina 20:18. Jesteśmy w naszym motelu, nic nie widać. Ale zaraz wam coś pokażemy. Mamy w końcu taką przestrzeń fajną, żeby można było wyjść w sumie, nie? No. Coś widać? Nic. Ciemność. No. Świętujemy Marcina urodziny zaległe. Urodziny były tydzień temu, a nie było kiedy. No. Nie, to ciemno strasznie. No, nie. Nic nie będzie widać. Dobra. Papa. Trzymajcie się. Cześć, z tej strony Marcin Easy Rider. Zapraszam Cię serdecznie na 14. międzynarodowy zlot motocyklowy Bike Week Łeba. W tym roku odbędzie się od 15 do 18 sierpnia. Serdecznie zapraszam. Będą 3 parady, 2 dzienne, 1 nocna, masa koncertów, 2 sceny, pokazy, konkursy, prezentacje. Cała plejada zespołów. Imprezę poprowadzi fenomenalny Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przepięknej scenerii w Łebie. Gorąca plaża, piasek czekają na Was. Do zobaczyska. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie jak trafisz do mnie, hej!